Uwielbiam takie dni, kiedy jedynym moim problemem jest pytanie kawa czy herbata. Jak widać, dziś zdecydowanie herbata. W naszym sklepie pojawiła się nowa serwetka i już następnego dnia dodają pudełeczko gotowe. Stylówka babcina, czyli nostalgiczne i koronkowe. Ale moja babcia ani w herbatkę, ani w bawełnę nie owijała. I mówiła, że jeżeli chłopak zaprasza cię na herbatę, to znaczy, że bez alkoholu też jesteś całkiem ładna. No dobrze, wróćmy do pudełka. Farbą akrylową pomalowałam je na biało, wysuszyłam i teraz będę mogła przykleić tą przepiękną serwetkę. Jeżeli ktoś preferuje klejenie idealne, polecam metodę na żelazko. Kliknijcie w film i możecie zobaczyć, jak to się robi. Ale jeżeli nie musi być perfekcyjnie, to możecie to machnąć pędzelkiem, tak jak ja. Serwetkę rozdzielam, pozostawiam jej górną część, a teraz potrzebuję pędzelka i wody. Wzór obrysowuję z małym dystansem, a następnie obrywam niepotrzebne części serwetki. Proste i szybkie, a gotowa do przyklejenia serwetka prezentuje się tak. Do przyklejenia użyję kleju do decoupage. To jest jego wersja z Vernixem, czyli z lakierem. Będzie potrzebny także dobry syntetyczny pędzel. Jeżeli użyjecie nieodpowiedniego kleju albo pędzla, przyklejenie Wam nie wyjdzie. Kleju na pędzel nabieram dużo, a rozsmarowując go po serwetce, mocno dociskam do podłoża. Jeżeli pędzla nie docisnę i będę tylko gładziła klejem, powstaną mi brzydkie bąble. Każde pociągnięcie ma namoczyć serwetkę i od razu przykleić ją do pudełka. Jeszcze mokre pudełko prezentuje się tak. W identyczny sposób ozdobię środek, ale tu wykorzystam wyłącznie filiżanki. Serwetkę wycinam, rozwarstwiam, a następnie wyskubuję jej niepotrzebne części. Ten sam klej do decoupage przyklejam i gotowe. Gdy klej wyschnie, stanie się przeźroczysty i wtedy polakieruję całą moją pracę. Zdarzają się pytania, po co lakierować, skoro używam kleju z Vernixem, czyli kleju z dodatkiem lakieru. Lakier po pierwsze utrwala naszą pracę, a po drugie daje jej piękny, jednorodny połysk. Klej po wyschnięciu jest satynowy, ale ta satyna wcale nie jest ładna. Natomiast polakierowanie powoduje, że nasze pudełeczko wygląda na eleganckie i wykończone. Najlepiej polakierować jest kilka razy, wtedy nasza praca wygląda najpiękniej. A to jest super szablonik, zrobię nim dzisiaj koronkę. Jeżeli lubicie szablony, warto kupić klej tymczasowy. Dzięki niemu odbijanie szablonu jest dużo prostsze. Zobaczcie, jak to się robi. Szablon spryskuję klejem, cieniutko. Następnie muszę go wysuszyć. To trwa kilkanaście sekund. Szablonu możemy używać, gdy klej znakomicie łapie do palca, ale go już absolutnie nie brudzi. Pudełko sklejam, bo jak znam życie, otworzy mi się w połowie odbijania szablonu. A klej tymczasowy jest świetny, działa jak nasza trzecia ręka. Jak zwykle nie miałam farby, która od razu ze słoikami pasuje. Jeżeli farby także chcecie mieszać, to polecam niebieską, szarą i białą. W zależności od tego, jaki macie niebieski, może przydać się kropelka farby żółtej. Pędzel, którego używam, jest to po prostu pędzel do szablonów. Tak się nazywa. Odrobinę farby na pędzel i stukamy, tak długo, aż wystukamy wszystko. Jeżeli farby na pędzlu będzie za dużo, to możliwe, że mimo użycia kleju do szablonów i tak podcieknie Wam odrobinę pod szablon. Mnie niestety także się zdarzają takie wpadki. Zobaczcie na te kropeczki po lewej. A teraz ważny komunikat. Takimi drobiazgami się zupełnie nie przejmujemy. Gdy malowana koronka wyschnie, wystarczy wziąć pędzelek, odpowiednią farbę i pewne rzeczy domalować albo zamalować. Rozmazanie, popapranie, po prostu ludzka rzecz. Na końcu to wszystko pięknie pędzelkiem retuszujemy i nasza praca wygląda perfekcyjnie. Uwielbiam kropeczki, one po prostu są urocze, a do maleńkich kropeczek najlepiej sprawdza się wykałaczka. Moja wykałaczka ma tępy koniec, możecie użyć także patyczka do szaszłyków. Po prostu wykałaczkę namaczam i odbijam i tak powstają kropeczki. Żeby na pudełeczku coś się działo, domaluję szef. Do namalowania szwu wybrałam kolor jasno-szary. Ten kolor pasuje do obrazka, a poza tym sprawdzi mi się zarówno na wieczku, jak i na dole pudełka. Gdy farba wyschnie, jeszcze raz lakieruję całe pudełko. Elementem dekoracyjnym będą mosiężne nóżki oraz uchwyt.
Naturalny kolor nie pasuje mi do pracy, więc przemaluję. Aby nie zgubić ciekawego wzoru ozdób, malowanie odbędzie się w 2 etapach. Najpierw na ciemnoszary kolor, a gdy wyschnie, wszystko leciutko pobielę. Teraz całość będzie wyglądała dobrze i mogę wszystko skręcić bądź skleić. Tego typu uchwyty przykręcam, natomiast nóżki przyklejam. Ja używam kleju na gorąco, ale myślę, że 2-składnikowy byłby nawet lepszy. W moich pracach oprócz kropeczek lubię wszelkiego rodzaju dyndadełka. Jeżeli nie mam gotowca, to po prostu je robię. Biały chwost miałam, ale miał brzydkie zakończenie, więc wkleiłam je do biżuteryjnego zakończenia do jajek. Zakończenie pomalowałam, żeby pasowało do pracy i wszystko gotowe. Skończona babcina herbaciarka prezentuje się tak. I to jest wersja bez dyndadełka. Ale ja uważam, że kropeczki oraz uroczo dyndający chwościk robią całą robotę. Zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom dyndadełek dziękuję za obejrzenie mojego filmu. A szczegółową listę produktów użytych w filmie znajdziecie w jego opisie. Jak zwykle zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.